Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Ponadczasowe dekoracje, czy takie istnieją? Ponadczasowe dekoracje, a trendy. Jak to wszystko ugryźć? Trendy ogólnie są ok, są potrzebne, bo wiele osób mówi, nie, mnie to nie interesuje, to nie dla mnie. Są potrzebne, ale musimy na nie patrzeć jak na jakiś pomysł, nowe rozwiązanie. I czy z tego skorzystasz, czy nie, to już druga sprawa. Jeśli Ty uważasz, że to w ogóle trendy Cię nie dotyczą, to niestety mylisz się, ponieważ my jesteśmy wokół naciskani tymi trendami w filmach, w programach telewizyjnych, na Instagramie, ogólnie w internecie. Tak więc czy chcesz, czy nie chcesz, chłoniesz troszkę to. I wtedy zastanawiasz się, a może tak, a może nie. No tak to już jest. Lecz jeśli patrzysz długofalowo i chcesz urządzić takie mieszkanie, które będzie cieszyło Cię przez lata, to ta lista jest dla Ciebie. Zaczynamy. Punkt pierwszy. Książki. Tak, książki to jest dobry pomysł, jeżeli chcesz urządzić ponadczasowo, ale oczywiście od razu pierwsze ale, najlepiej gdzieś tam w regałach zamkniętych za szkłem, żeby nie wycierać tych półek za dużo. No, tak więc książki są fajne, ponieważ Ty je kupiłeś, Ty je wybrałeś, czyli one odzwierciedlają troszeczkę, co Ci w duszy gra, czym się interesujesz, coś dla Ciebie ciekawe. Ważne, żeby te książki ładnie wyglądały, nie były jakieś zniszczone, najlepiej w twardej oprawie. Nie musimy ich układać kolorowo, alfabetycznie, absolutnie. Wręcz według mnie ciekawie jest, jak jest taki miszmasz. Może nie, że jedna książka wysoka, a tak, druga całkiem inaczej, jedne poprzewracane. No nie, to musi być też z gustem poustawiane. Drugi pomysł, zrobiłem to jakiś czas temu. Zobaczcie tutaj, drzewo genealogiczne. To jest akurat taki dom, nowoczesna stodoła. I tutaj namalowaliśmy na ścianach drzewo genealogiczne. Drzewo genealogiczne możecie zrobić z drewna. Są firmy, które takie rzeczy wykonują. Dokładać sobie można to i to wprowadza taką nutkę historii. Bo żeby takie wnętrze właśnie było ponadczasowe, to dobrze przekraść trochę właśnie historii lub klasyki. Jak zwykle staram się Was nie zanudzić i szybko omawiam. Idę do trzeciego punktu i tu jest właśnie troszkę historii, ale nie za dawnej historii. Meble vintage. Vintage jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ od razu wprowadzasz tą nutkę historii do swojego mieszkania. Nie robisz jakichś tam nie wiadomo jakich nowoczesnych luster, mebli, tylko fotel hierowski. I już. I już. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo ładnie to wygląda. Jestem przekonany, że takie mieszkanie będzie cieszyło właściciela przez wiele, wiele lat. Punkt piąty. Obrazy. Obrazy również troszeczkę, tak wracam do tego punktu pierwszego, ponieważ one też mogą pokazywać, co Ci się podoba. No, Beksiński na przykład, uwielbiam. Faktycznie uwielbiam Beksińskiego. Świetny, ale żona mi nie pozwoliła. Nic, żadnej, oczywiście oryginału to bym nie miał, ale nawet repliki sobie kupić. No. Ale rozumiem, bo mnie się podoba, ale niekoniecznie Beksiński może komuś musi się podobać, bo niektóre obrazy są straszne, ale są abstrakcje, są pejzaże, są portrety. Jest wiele takich pomysłów na obrazach, które przez wiele lat będą dobrze się prezentować. Zresztą wiemy z historii, wiemy z pałaców, z innych zamków, że historia przetrzyma wiele, wiele lat. Kolejny punkt, to będzie mi ciężko trochę omówić, ale rzeczy sentymentalne dla Ciebie. No bo ja nie wiem, co jest dla Ciebie sentymentalne, co jest dla Ciebie pamiątką. Czy to jest coś, co dostałeś od kogoś, czy to jest coś, co przywiozłeś z podróży, ale coś, z czym Twoje emocje mocno się budzą, jak na to patrzysz. Jak zwykle dodam, nie za dużo, gdzieś w takim miejscu, żeby to łatwo było sprzątać, bo funkcjonalność i praktyka też jest ważna. Ale jeżeli postawisz na rzeczy sentymentalne, to może być to ładna, ciekawa dekoracja. Ja mam taką u siebie jedną tak naprawdę w domu i co na to zaglądam, to fajnie sobie wspominam tamte czasy. Kolejny punkt, rośliny. Tak, rośliny to jest super materiał na dekorację, bo możemy zrobić burz, możemy postawić 2-3 kwiatki, do tego jakiś kwietnik wiszący i już jest ładnie. Rośliny, jak o nie dbamy, będą przez lata, nawet przez dziesiątki lat z nami. Zawsze oczywiście też można dokupić lub wymienić. Niemniej rośliny sprawdzają się jako dekoracja, tak samo jak sprawdzi się ceramika. Ceramika jakaś piękna, użytkowa lub taka na pokaz. Nie jestem akurat zwolennikiem takiej dekoracji, ale
ma to coś. Jeżeli jadę do fabryki, czasem jestem w fabryce porcelany w Katowicach i człowiek jak zagląda na te komplety, akurat oni mają tam takie komplety muzyczne, no może się to podobać i może być to dekoracja. Dla mnie jest to niefunkcjonalne, jeżeli dajemy to na pokaz, ale na szczęście różni ludzie mają różne gusta. Przedostatni punkt to stojące zegary. Stojące zegary nie tylko naziemne, ale i na komodę, to znowu łączy nam się z historią. Znowu troszkę łączy się z taką ponadczasowością, czyli jeżeli naprawdę jest dobry zegar, ja nie mówię jakieś tam badziewie chińskie sprowadzone wiadomo skąd i najbliższy serwis w Pekinie, nie, tylko klasyczny, ładny, solidny zegar. Cóż powiedzieć więcej? Może to, że przejdę do ostatniego punktu, podobnego stojące lampy. Słuchajcie, ta lampa u mnie jest 8 lat. 7-8. I naprawdę uważam, że będzie jeszcze przez następne 10-15 minimum. Wystrój, jaki mam tutaj widzicie, jest to takie nowoczesne z klasyką połączone. Ta lampa idealnie się do tego nadaje. Tak więc stojące lampy, nie awangardowe, również sprawdzą się w takich wnętrzach ponadczasowych. Pamiętajcie, że zawsze możecie skonsultować swoje wnętrze ze mną. Zapraszam Was na konsultację, link macie poniżej. Możecie sobie wybrać dany dzień, daną godzinę i ze mną porozmawiać, dopasować, zderzyć Wasze pomysły z moimi. Ok, jestem bardzo ciekawy, na co Wy stawiacie w swoich domach, w swoich mieszkaniach, co Wam się podoba i co macie już od wielu, wielu lat. Czego byście nigdy nie oddali, nie wyrzucili. Napiszcie w komentarzu. Jak zwykle prośba, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Daj łapkę w górę, zapraszam Cię do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.